To nagranie jest dla Ciebie, jeżeli chcesz odnieść w życiu sukces, a może doświadczasz na tej drodze jakichś trudności. I w tym nagraniu podzielę się z Tobą moim doświadczeniem i moją wiedzą na temat powodów, które mogą sprawiać, że nie osiągamy sukcesu w życiu, ale przede wszystkim jak to zmienić. Witaj piękna duszo, mam na imię Joanna i wspieram w odkrywaniu wewnętrznej mocy. Jeżeli chodzi o sukces w życiu, to pierwszy, najważniejszy sukces, jaki odnieśliśmy w naszym życiu, są to nasze narodziny. Szczególnie jeżeli odbyło się to w sposób naturalny, bez niczyjej pomocy i interwencji. Wtedy udowodniliśmy już, że mamy siłę przebicia na resztę życia. Natomiast również dzieci, które zostały narodzone w inny niż naturalny sposób, także mogą z tego doświadczenia czerpać moc i siłę na resztę życia. Natomiast drugim bardzo ważnym sukcesem, który definiuje resztę naszego życia, jest przyjęcie mamy, przyjęcie miłości od mamy, która nas karmi. I Bert Hellinger, twórca ustawień systemowych, ustawień rodzin, nazwał ten ruch ruchem ku matce. I zaobserwował on, że taki ruch czasem może być przerwany, bo na przykład we wczesnym dzieciństwie byliśmy oddzieleni od mamy, na przykład z powodu jej choroby, naszej choroby albo jakichś innych okoliczności, które miały miejsce. Możemy w ogóle o tym nie pamiętać, a rzutuje to potem na całe nasze życie. Bo w ten sposób możemy nawet nieświadomie odwracać się od naszej mamy i mieć takie poczucie, że ja sobie sama poradzę, że jestem samowystarczalna. Zamyka mnie to wtedy na branie i otrzymywanie. A jak jestem zamknięta na branie i otrzymywanie miłości od mamy, to również jestem zamknięta na branie i otrzymywanie sukcesu i pomyślności w życiu. Dlatego proces przyjęcia mamy do serca jest tak ważny. Może się także zdarzać, że w naszym już późniejszym życiu mamy takie sytuacje, że nie zgadzamy się z naszą mamą, nie zgadzamy się z jej decyzjami, chcielibyśmy, aby mama była inna, nawet pouczamy ją. I to też jest odwrócenie się od mamy, to też jest odwrócenie się od jej miłości i to też może przynosić konkretne efekty w naszym życiu, nie do końca takie, jakich byśmy chcieli. I chciałam zapytać, czy Tobie się może taka sytuacja zdarzyła, że właśnie się nie zgadzałeś ze swoją mamą w jakiejś sytuacji, że chciałeś, aby mama była inna, zachowywała się inaczej? No bo mi się oczywiście zdarzyły takie sytuacje. I jedna sytuacja bardzo mocno podziałała na moje życie, a dokładnie na mój biznes. I w momencie, kiedy borykałam się z różnymi trudnościami w moim nowym biznesie, który założyłam, zupełnie nie zdawałam sobie sprawy, że może mieć to jakiś związek z tym, że nie akceptuję jakichś decyzji i działań mojej mamy. Dopiero to się pokazało na ustawieniach systemowych, w których brałam udział jako uczestnik i zgłosiłam się do własnego ustawienia i chciałam właśnie popatrzeć na mój biznes. I pokazał się temat z moją mamą. I wtedy ja przeprowadziłam taki głęboki proces przyjęcia mamy do serca, przyjęcia przede wszystkim jej miłości, która płynie cały czas do mnie. I było to dla mnie bardzo uwalniające. I ja też chciałabym Cię za chwilkę zaprosić do takiego wspólnego procesu właśnie przyjęcia miłości od mamy, ten proces jest niesamowicie transformujący. I w ogóle jeden z moich nauczycieli ustawień systemowych uważa, że właśnie taką drogę do mamy, jak ją nazywa, czyli ten proces przyjęcia właśnie miłości od mamy do serca, możemy praktykować bardzo często. Tak często, jak czujemy w naszym życiu, że brakuje nam mocy, siły do działania, może mamy właśnie trudności jakieś w relacjach, może mamy trudności właśnie w biznesie czy w sukcesach w każdym obszarze naszego życia. Wtedy przeprowadzając właśnie taki proces przyjęcia miłości od mamy, napełniamy się trochę tak jak tankujemy auto na stacji benzynowej, tankujemy paliwo na dalszą naszą drogę. Tak samo możemy zatankować miłość od mamy.
Czasem w naszym życiu może się też zdarzać, że wydaje nam się, że mamy w ogóle świetną relację z naszą mamą, że absolutnie tutaj nie ma żadnych trudności. Natomiast mimo wszystko pojawiają się jakieś trudności w relacjach z innymi ludźmi, czy też właśnie brakuje nam sukcesu w jakichś obszarach życia. I to jest już sygnał właśnie, że być może właśnie powinniśmy przeprowadzić proces przyjęcia miłości od mamy, która na pewno nas wzmocni i na pewno doda nam dużo mocy i siły na dalszą naszą podróż. W związku z tym chciałabym Cię teraz zaprosić do drogi do mamy, do takiego wewnętrznego procesu, który można przeprowadzać samodzielnie w domu. Więc teraz proszę usiądź sobie wygodnie, znajdź taką wygodną pozycję, w której czujesz się komfortowo. I jak już tak wygodnie zasiądziesz, to zamknij oczy. I zobacz oczami wyobraźni swoją mamę. Taką, jaką jest teraz, albo taką, jak pamiętasz ją z czasu, kiedy byłeś dzieckiem. I patrz na swoją mamę. Patrz jej w oczy. I dostrzeż jej miłość do siebie. Dostrzeż miłość w jej oczach. I nawet jeżeli pojawiają się teraz jakiekolwiek obrazy z życia, kiedy nie czułeś tej miłości od mamy, może kiedy czułaś się samotny albo zła na mamę, to pozwól, aby te obrazy wszystkie odpłynęły. Nie przywiązuj się do nich. Nie roztrząsaj tych sytuacji. Po prostu pozwól im odpłynąć. Skup się tylko i wyłącznie teraz na tej miłości, która płynie od Twojej mamy. Na miłości, którą masz prawo przyjąć. Na miłości, która tylko czeka na Twoje przyjęcie. Miłość od mamy zawsze do nas płynie. My czasami tylko zamykamy na nią nasze serca. A Ty teraz otwórz swoje serce. Otwórz swoje serce na tą miłość, która płynie od Twojej mamy. I teraz cały czas, patrząc mamie w oczy, możesz zacząć wypowiadać takie słowa. Możesz to robić na głos, możesz mówić te słowa wewnętrznie. Tak jak czujesz. Kochana mamo, przyjmuję od Ciebie życie. Zupełnie i całkowicie. Ze wszystkim, co do niego należy. Za pełną cenę, jaką zapłaciłaś Ty i jaką płacę ja. Zrobię z niego użytek, aby sprawić Ci radość. Nie pójdzie ono na marne. Doceniam je w pełni i szanuję.
I jeśli będę mogła, będę mógł, przekażę je dalej. Tak jak Ty. Przyjmuję Ciebie jako moją matkę. A Ty możesz mnie mieć jako swoje dziecko. Ty jesteś dla mnie właściwa, a ja jestem właściwa, właściwy dla Ciebie. Ty jesteś dorosła, a ja jestem dzieckiem. Ty dajesz, a ja biorę. Kochana mamo, cieszę się, że przyjęłaś ojca. Oboje jesteście dla mnie właściwi. Tylko Wy. I teraz poczuj, jaki wpływ te słowa mają na Ciebie. Co czujesz w swoim ciele? I teraz nadal, będąc w tym obrazie wewnętrznym, patrząc na mamę, możesz się do niej zbliżyć. Możesz ją przytulić. Możesz ją przytulić jako to małe dziecko, jakim kiedyś byłeś. Albo możesz ją przytulić jako osoba dorosła. I poczuj teraz w całym swoim ciele, jak dzięki temu kontaktowi z mamą płynie do Ciebie miłość od niej. Jak wypełnia każdą komórkę Twojego ciała. Otwórz się na tą miłość od mamy. Otwórz się na nią w pełni. Zasługujesz na nią. To jest Twoja miłość. To jest Twoja miłość. To jest miłość Twojej mamy do Ciebie. Nawet jeżeli w życiu miałeś wrażenie, że nigdy mama Cię nie kochała, to teraz przyjmij tą miłość. Przyjmij tą miłość od swojej mamy. Wypełnij się nią. Poczuj, jak z tą miłością płynie do Ciebie sukces i pomyślność w całym Twoim życiu. Napełnij ten bak paliwa do pełna na swoją dalszą podróż. I powoli, nie spiesząc się, jak poczujesz gotowość, możesz otworzyć oczy i powrócić do tu i teraz. Witam Cię z powrotem. Jak się teraz czujesz? Jak się czuje Twoje ciało? Napisz w komentarzu, podziel się. Podziel się swoimi odczuciami. I zapraszam Cię również do przeprowadzenia podobnego procesu w przyjmowaniu miłości od Ojca. Wtedy ten
proces sukcesu, dopełniania sukcesu w życiu będzie kompletny. Jeżeli chcesz, abym ja nagrała takie drugie nagranie, właśnie w którym przeprowadzę się przez drogę do taty i przyjęcie miłości od taty, to napisz do mnie albo napisz w tym komentarzu, to nagram również taki filmik. I zapraszam Cię także do praktyki miłości do siebie, na przykład używając bardzo krótkiej medytacji, którą nagrałam i umieściłam na moim kanale. Umieszczę do niej link pod tym nagraniem. Zapraszam Cię serdecznie do niej. I także zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału. A teraz dziękuję Ci serdecznie za uwagę i przesyłam Ci dużo miłości.